Znów niezwykle ciekawie. Zaczniemy od jaj, następnie bankructwa w firmach. Rozpoczynamy nowy cykl. Czy Federalna Służba Podatkowa została zhakowana przez ukraiński wywiad? Jak brakuje pracowników, to co się robi? Zakazuje się zatrudniać pracowników. Ile trzeba czekać na części do samochodu? A na koniec całkowita kompromitacja przemysłu lotniczego. Dzień dobry, z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski, któremu tytuł możecie dzisiaj sami nadać. Witamy w środę, w ten wspaniały dzień, gdzie mamy mnóstwo bardzo fajnych informacji, bardzo radosnych. Nie przedłużając, ja oddam pasek Pawłowi, natomiast chciałem serdecznie podziękować za 200. patrona. Zrobiliście to, brawo, dziękujemy serdecznie. Pawle, mówmy, bo dzisiaj bardzo długi program, bardzo dużo informacji. Tak, mamy dwie informacje, jeżeli chodzi o pasek Pawłowa. Jedna informacja dobra, druga mniej dobra. Ja mam powiedzieć, jaka jest ta dobra, a jaka niedobra, tak? Tak. No bo widzowie cię nie słyszą, a ty grasz w tą grę, czyli ze mną, dobra. Nie, no słyszą mnie widzowie. Ale nie mogą mówić, to prawda. No to jaka jest jaka? Dobra, najpierw żeby nie przedłużać, bo widzę, że Tak. Dobra jest taka, że jeżeli chodzi o rubel się umacnia. Co prawda nie są to jakieś duże ruchy, natomiast widzimy w tym momencie minimalnie poniżej 90, balansuje na 90 rublach za dolara. Podobnie jeżeli chodzi o euro spadło poniżej 98. Natomiast dobra też jest, że mamy korektę po tych silnych spadkach na rosyjskiej giełdzie. No nie jest ona duża, natomiast są też złe informacje. Złe informacje pochodzą z rynków surowcowych. No, Ural znowuż się obniżył. Wczoraj były spadki na wszystkich rynkach. No i dzisiaj widzimy, bo to zawsze jest tam ten jeden dzień opóźnienia, szczególnie, że one się odbywały wieczorem, te spadki. Na giełdach widzimy, że Ural się dostosował. Nie spadł o 3%, ale ponad 2%. No i w tym momencie Ural, średnia cena jest za 56. A jeżeli ten kierunek się utrzyma, no to aż się boję powiedzieć, możemy i 4 zobaczyć z przodu. Natomiast... I tu warto powiedzieć, że Paweł zawsze mówi na odwrót. W sensie dobra i zła wiadomość, ale z perspektywy Rosjan. No, to jest rosyjski program. Tutaj cały czas liczymy na dotacje z Kremla. Oficerowie prowadzący słuchają, może jakieś dobre słowo szepną, list może napiszemy, że tutaj podajemy rzetelne informacje, to trzeba przyznać, oparte o danych rosyjskich. No i nie tylko, co prawda, też zachodnie czasami bierzemy. Natomiast jeżeli chodzi o gaz, no też są złe informacje, bo kolejny dzień z rzędu gaz spada. No i też, tak jak w przypadku Uralsa, zaczyna szukać rocznych minimów. A dlaczego spada? No bo jest ciepło i to jest jeden z głównych powodów, chociaż nie tylko. Odczyty danych ze Stanów Zjednoczonych, inflacji też wpływają na to, co się dzieje, a to jest jak gdyby na dłuższy komentarz, dlaczego właśnie Ural spada, ropa spada i gaz spada, bo to nie zawsze idzie w parze. Tak, przejdźmy do shortów. Pawle, słuchaj, afera jest. Nowa afera na naszej tablicy. Słuchajcie, tak, widzowie, i spójrzcie na tą tablicę. Zakreśliłem w kółeczku afera lotnicza, bo... No, zapomnieliśmy o niej zupełnie, ją wymienić, a są powody, bo przeszliśmy już na drugi stopień, jeżeli chodzi o rosyjski rząd. Rosyjski rząd wzrost cen i zaprzeczenie, tak. I tak, no tu jest wzrost wypadków, no powiedzmy, bo to bardziej z tym się wiąże, ale już jest zaprzeczenie. Słuchajcie, Federalna Agencja Transportu Lotniczego zanegowała dane o wzroście liczby wypadków lotniczych na tle sankcji. Według Federalnej Agencji Transportu Lotniczego od stycznia do listopada tego roku
liczba wypadków z udziałem rosyjskiego transportu lotniczego spadła o 11% w porównaniu z zeszłym rokiem. Według agencji w tym okresie zarejestrowano łącznie 670 incydentów. Natomiast, żeby nie było, że tak jest kolorowo, coś się dzieje niedobrego, gdyż według agencji w okresie styczeń-maj liczba kolizji z ptakami w Rosji wzrosła o 82%. I my nie potrafimy tego rozgryźć, co się dzieje z tym ptactwem w Rosji, że się tak pchają na te samoloty. Być może jest za dużo. Tak, może zmodyfikowane jakieś ptactwo jest, ja nie wiem, tak? Tak. Tutaj, jeżeli macie jakieś pomysły, dlaczego. Ta tendencja jest trochę niebezpieczna, jeżeli chodzi o spadające wypadki, bo jeżeli to jest na zasadzie takiej, że przestają wpisywać wypadki, i awarie, które powinni wpisywać, to tylko koło. Tam to tylko się silnik zapalił, ale jeden. Nie, co będziemy tam wpisywać? Jaka awaria, tak? No to jest planowany przestój, nie? Więc jeżeli to pójdzie w tym kierunku, bardzo niebezpieczne, bo może według agencji liczba awarii zacznie spadać, ale zacznie rosnąć liczba śmiertelnych awarii, a chyba to nie jest ten kierunek, który powinien zostać przyjęty. No i druga rzecz, bardzo martwią te ptaki, bo to w sumie jest też chyba trochę niebezpieczne, no i szkoda trochę tych ptaków. Ja nie wiem, z czego to wynika. Więc jeżeli macie jakiś pomysł. Ale skoro ptaków jest tak dużo, że trzeba troszeczkę, ograniczyć tą populację, a samolotom w sumie się nic nie dzieje, to można likwidować ptactwo za pomocą silników samolotowych w Rosji widocznie. To jest... Tak, tu jest podejrzenie na kury, wiesz? Że kury odleciały z kurników. Tak, że że za duże miały te normy na te jajka i się zbuntowały. No to też możliwe. Dobrze, przejdźmy do dalszej informacji, bo słuchaj, jest już 7 minut, a my się tutaj śmieszkujemy z tych. Joe Biden spotyka się z Włodomirem Zeleńskim w Białym Domu. Już jest po pierwszych spotkaniach. Ogłosił przyznanie Ukrainie pakietu pomocowego wartości $200 miliardów. Powiedział też po rozmowach z prezydentem Ukrainy, że Ukraina niewątpliwie przystąpi do NATO, ale kwestia jej akcesji będzie rozważana po zwycięstwie w działaniach wojennych z Rosją. Zdaniem Bidena rozmowa o integracji Ukrainy z sojuszem nie jest teraz istotna, ponieważ cała uwaga powinna być skupiona na samym konflikcie. Tak, i tutaj też była informacja, że Stany Zjednoczone i Ukraina opracowują nową strategię wojskową na 2024 rok. W tym celu Pentagon wyśle dodatkowo do Kijowa generała broni Antonio Aguto. Tak, i pytacie, czy milionów? Tak, milionów. To jest bardzo mała transza w tym momencie, ale coś jest. Tak, to było planowane, to jest kolejna z już jak gdyby przyznanych pieniędzy, bo o tych nowych, o których mówimy, to one mają być dostępne od 2024, głównie od marca jakoś tak. Komisja Europejska zatwierdziła propozycję wykorzystania dochodów z zamrożonych aktywów Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej. Teraz niestety muszą one zostać zatwierdzone przez wszystkie kraje Unii Europejskiej. Dochody z aktywów mogą być przekazane do Kijowa, ale kwestia tych wszystkich państw, tu jest troszeczkę temat. Myślę, że ja bym był tu pozytywnie nastawiony, zobaczymy jak się zachowają 3 kraje, bo mamy informację, że do Węgier i Słowacji przyłączyła się Austria. Austria jest przeciwna rozpoczęciu negocjacji w sprawie członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej na obecnych warunkach. Tak. Więc do tego mogliśmy się spodziewać, ale to też dobrze, że w końcu te kraje jak gdyby otwarcie występują i ta opcja prorosyjska w Unii Europejskiej już jest prawie skrystalizowana, więc to też jest moim zdaniem jakiś pozytyw, można na to patrzeć. Fiński rząd ponownie otworzy 2 punkty kontrolne na granicy z Rosją. Tak podał Reuters, więc zobaczymy. I mamy tutaj wypowiedź jeszcze
Pieskowa. Pieskow powiedział, że wyniki spotkania Biden-Zeleński, niezależnie od tego, co zostanie opracowane, nie będą w stanie zmienić sytuacji na polu bitwy i postępów operacji specjalnej. Czyli cały czas mamy, że Rosja prowadzi operację specjalną i prowadzi też operację, słuchajcie, specjalną, jeżeli chodzi o jaja. Rząd dzielnie walczy z szalejącą aferą i niedoborami. Właśnie zatwierdził zerowe cła na importowane jaja w celu ustabilizowania niedoboru i cen tego produktu. Potwierdził to nielubiany wicepremier Andrzej Białusow, precyzując, że stosowny protokół został już podpisany. Propozycja zerowych ceł została poparta również przez Rządową Komisję do Spraw Regulacji Taryf Celnych i Ceł, a przypomnijmy, że do tej pory cła na importowane jaja jadalne. Są jakieś jaja niejadalne? No też się właśnie zastanawiałem. Wynosi 15%, bo jak są niejadalne i tam jest zerowa stawka, to mogą być jakieś nadużycia, więc nawet nie wiedziałem. Wynosi 15%, tak poinformowało Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego. Departament wyjaśnia, że zwolnienia będą obowiązywały od stycznia do czerwca 2024 roku, czyli przez pół roku. Dla importu, i tutaj jest kontyngent, kwota dla importu 1,2 miliarda jaj. No kurczę. To starczy. Co? Ale to i tak dużo jaj. Ponad miliard jaj trzeba ściągnąć? No tak, słuchajcie, miliard jaj muszą ściągnąć, żeby niedobory. A więc było tak dobrze, bo tam też kiedyś... Że brakło ponad miliard. Mówił, że a teraz trzeba miliard jaj ściągać. Departament uważa, że środek ten zrównoważy krajowy rynek produktów i doprowadzi do wzrostu podaży w krótkim okresie. Może tak być. Ciekawe, jaka firma dostała ten kontrakt na zakup miliarda jaj. Myślę, że może być. Ktoś się ucieszył. Opłacalny, ktoś się ucieszył w Rosji. Władze negocjują obecnie z zaprzyjaźnionymi krajami zwiększenie dostaw tych produktów. Do końca tygodnia spodziewane są już pierwsze dostawy jaj z Azerbejdżanu, a w niedalekiej przyszłości z Turcji. Źródła zaprzyjaźnione z władzą podają, że należy się spieszyć, bo niedobory są ogromne, a panika objęła większość regionów. Aleśmy to rozkręcili. Już wkrótce. No, już nie ma chyba, strasznie. Może gdzieś jakaś Kamczatka i jakiś Sachalin, to tam chyba są jeszcze dostępne, nie wiem. Jakieś ale tam może kury są niedostępne, może za zimno jest. Dobra, przechodzimy do kolejnego tematu, bankructwa, czas start. Myślę, że rozpoczniemy tą wiadomością serię, która będzie kontynuowana w przyszłym roku. Moskiewski sąd arbitrażowy ogłosił upadłość jednego z większych sprzedawców sieci komórkowych Swazwnoj, o ile dobrze wymawiam, tak podaje RIA Novosti. Jesienią tego roku sieć poinformowała pracowników o niemożliwości terminowej wypłaty wynagrodzeń ze względu na zamknięcie salonów firmy i brak niezbędnych wpływów pieniężnych. No jak zamyka się salony, a sprzedaje się telefony stacjonarnie, to jest logiczna ciągłość. Tak naprawdę opóźnienia w płacach zaczęły się już wiosną. Od początku lata pracownicy zamkniętych placówek otrzymują jedynie pensję minimalną bez premii. Od lipca w firmie trwają zwolnienia. W 2022 roku przeciwko tej firmie złożono 79 pozwów od wierzycieli i kontrahentów. Łączna kwota roszczeń wobec sprzedawcy przekroczyła bagatela 15 miliardów rubli. Największe z nich były żądania dystrybutora elektroniki Merlinon, Alfa Banku, Sovcombanku, a w dniu 3 marca tego roku spółka ogłosiła upadłość. Następnie ponad 100 osób dołączyło do sprawy upadłościowej. Powodowie spodziewali się wpisania do rejestru roszczeń wobec spółki, gdyż jej majątek jest niemały, oszacowano go na 66 miliardów rubli, które można będzie przeznaczyć na spłatę roszczeń pracowników i długów wobec wierzycieli.
Przyczyny bankructwa? Te niedziałające ponoć sankcje, po których sprzedawcy elektroniki musieli przejść z odroczonych płatności na przedpłaty za towar, o czym mówiliśmy już jakiś czas temu. Ponadto firma straciła głównego akcjonariusza, firmę Megafon, to jest rosyjska firma Telekom, która sprzedała swoje 25% udziałów, po czym dystrybutor nie miał już żadnego wsparcia finansowego. Tak więc sytuacja jest zamknięta. Jeden z największych dystrybutorów telefonów komórkowych właśnie spadł z rowerka w Rosji. Pawle, chcesz coś dodać? Nie. Chciałbym przejść do następnej informacji. A mamy informację, znaczy dwie informacje. Pierwsza informacja pochodzi z ukraińskich źródeł, z ukraińskiej prasy, która podaje, że Główna Dyrekcja Wywiadu Ukrainy zhakowała Federalną Służbę Podatkową Federacji Rosyjskiej. Tak podają służby prasowe tego departamentu. Z doniesień wynika, że w wyniku zakrojonej na szeroką skalę cyberataku wszystkie rosyjskie serwery zostały zainfekowane złośliwym oprogramowaniem. Pliki konfiguracyjne zapewniające funkcjonowanie złożonego systemu podatkowego Federacji Rosyjskiej zostały całkowicie zniszczone, łącznie z bazą danych i ich kopiami zapasowymi. Cyberatak doprowadził do zniszczenia infrastruktury jednej z kluczowych agencji rządowych Rosji. Według agencji ruch internetowy danych podatkowych na terenie całego kraju jest obecnie kontrolowany przez wywiad wojskowy Ukrainy. Próby przywrócenia systemu podejmowane są już 4. dzień bezowocnie. Zdaniem ekspertów paraliż pracy Federalnej Służby Podatkowej może trwać kilka miesięcy, a co najmniej miesiąc. Jednocześnie pełne przywrócenie systemu podatkowego będzie trudne. No i słuchajcie, bardzo szybko pojawiła się odpowiedź i sprostowanie ze strony Rosjan. Federalna Służba Podatkowa powiedziała komersantowi, że informacja o włamaniu do rosyjskiego systemu podatkowego, że te informacje nie są prawdziwe. Wcześniej o zniszczeniu infrastruktury rosyjskich służb podatkowych informował Zarząd Wywiadowczy Ukrainy. Twierdzono, że zostały zniszczone pliki konfiguracyjne i tak dalej. Dane, że ukraińscy hakerzy zainfekowali złośliwym oprogramowaniem wszystkie serwery agencji, natomiast według Rosjan rozpowszechniane informacje o niszczeniu danych i przejmowaniu ruchu nie odpowiadają rzeczywistości. Serwis zauważa, że nie ma żadnych uchybień w pracy Federalnej Służby Podatkowej, nie było żadnych skarg od użytkowników, wszystkie dane podatników, a także infrastruktura Federalna Służby Podatkowej są nadal bezpieczne i niezawodne. Jeżeli możecie wybrać, komu wierzyć. Jeżeli to się okaże prawdą, to ojejku, że tak powiem. Wydaje się, że coś jest na rzeczy, natomiast też wydaje się, że gdzieś jest pomiędzy ta prawda. Nie wiadomo po której stronie bliżej, ale coś jest na rzeczy, tak, bo były próby i były problemy, jeżeli chodzi o banki. Były też ataki ze strony rosyjskiej na firmy ukraińskie, w tym na firmy telekomunikacyjne. Wydaje się, że to jest jedna z odpowiedzi Ukraińców i ta walka na cyberataki trwa. I lecimy dalej, bo mamy mnóstwo jeszcze ciekawych wiadomości. Zostańcie z nami, bo dziś jest wyjątkowo ciekawy materiał. Jak brakuje pracowników, to co się robi? Oczywiście zakazuje się zatrudniać pracowników. W Rosji dzień bez bzdurnego przepisu to dzień stracony. Śpieszmy się zatem z najnowszym pomysłem. Ministerstwo Pracy i Opieki Socjalnej dziś jest faworytem. Rosyjskie firmy nie mogą zatrudniać Rosjan, którzy wyjechali za granicę na stałe. Ma to dużo sensu, zwłaszcza jak brakuje ci setek tysięcy etatów. Dla mnie pomysł 9/10 w skali abstrakcji.
Według rosyjskiego Ministerstwa Pracy nie jest dozwolone zawieranie z obywatelem umowy o pracę w zakresie pracy zdalnej w celu wykonywania czynności zawodowych poza Rosją. Tak powiedział przedstawiciel Departamentu Dmitrij Mylnikow. Urzędnik ministerstwa zauważył także, że jeżeli pracownik wyjeżdża za granicę i zamierza tam pracować, ma obowiązek powiadomić o tym pracodawcę, w przeciwnym razie naruszy umowę o pracę. Wyjazdy za granicę są istotne z punktu widzenia opodatkowania, w tym ustalenia rezydencji podatkowej, tak podkreślił Mylnikow. No tak, ale przed wojną jakoś problemu nie było, teraz jakoś się coś dziwnego dzieje. Współpraca z osobami fizycznymi w celu pracy zdalnej za granicą dla rosyjskich organizacji może odbywać się tylko na zasadach stosunków cywilnoprawnych. Dla Rosjan mieszkających za granicą, a nie chcących pracować w ten sposób, są dwie opcje. Powrót do Rosji, co jest oczywiście słabą opcją, lub znalezienie zatrudnienia za granicą, co jest zdecydowanie lepszą opcją. Kodeks pracy nie zawiera żadnych ograniczeń ani zakazów dotyczących odchodzących, czyli wyjeżdżających Rosjan. Tak natomiast twierdzi Anna Iwanowa, partnerka Kancelarii Prawa Pracy. Ponadto jej zdaniem w sporach między pracodawcami a pracownikami sądy coraz częściej stoją po stronie Rosjan pracujących za granicą. Jednocześnie przepisy kodeksu pracy mają zastosowanie wyłącznie do obywateli pracujących na terytorium Rosji, podkreśla Natalia Gresznowa, przewodnicząca Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia Pracowników Rosyjskich. Jeśli pracownik przebywa za granicą, to nie obowiązują go normy kodeksu pracy, zauważa prawnik. Gresznowa wyjaśnia również, że Ministerstwo Pracy nie ma mocy prawnej, ale może mieć znaczenie w rozwiązywaniu sporów. Widzimy zatem, w którym kierunku to zmierza. Zmiana prawa pracy i zakaz zatrudnienia, tego by chciało Ministerstwo Pracy. Klasyczny strzał w stopę z telemarkiem, w sensie jedna noga przed siebie i strzał w stopę, bo Ministerstwo Pracy na pewno ma dobry pomysł na to, natomiast rzeczywistość będzie taka, że no ci ludzie najpewniej nie wrócą do Rosji i będą szukać zatrudnienia gdzie indziej. A to są często wykwalifikowani na przykład informatycy, więc brawo, brawo. Pawle, lecimy dalej. Lecimy dalej, mamy informację, która wielu zaszokuje, jeżeli są nowymi słuchaczami. Czas dostaw części samochodowych do Rosji wydłużył się średnio do 1,5 roku. To chyba tyle, ile trwa obecnie ten konflikt. W związku z sankcjami czas dostawy części samochodów wydłużył się do 1,5 roku, a najtrudniej jest zamówić części do japońskich samochodów marek Lexus, Infiniti oraz europejskich Skody i Mercedesa. Informują o tym firmy ubezpieczeniowe. I tu są przykłady na zbiornik z odczynnikiem AdBlue do Mercedesa z 2015, bo to tam wybrane były, tak? No i tu trzeba czekać właśnie 18 miesięcy, felga do Mercedesa z 2018 roku 16 miesięcy, dane akurat z firmy Absolute Insurance. Informacje potwierdza Sovcombank Insurance, szef firmy Igor Lapi wyjaśnia, że najtrudniej, to jest ciekawe, zamówić części do japońskich i koreańskich samochodów Toyota, Lexus, Mitsubishi, Honda, Kia i Hyundai. Średnio są one dostarczane, co prawda, w ciągu 6 miesięcy, ale nie ma maksymalnego terminu i mowa jest tutaj nawet o kilku latach. Przypomnijmy, że części zamienne są dostarczane w imporcie równoległym przez międzynarodowe huby, Turcję, Zjednoczone Emiraty Arabskie, a także przez kraje Białoruś, Gruzję i Kazachstan. W urzędach celnych zdarzają się często opóźnienia w dostawie towarów, a także przeszkody w wysyłaniu części po stronie producenta bez podawania wyjaśnień. No i tutaj następna ciekawostka. Rosyjskie ustawodawstwo wymaga, aby zdarzenie ubezpieczeniowe zostało rozliczone w ciągu 30 dni. Według Igora Iwanowa, wiceprezesa Reso Garantia, firma jest najczęściej zmuszona, to ta chyba co naprawia, do wypłaty, to jakiś następny ubezpieczyciel, do wypłaty odszkodowania w gotówce. Ponadto ubezpieczyciele mogą wyrazić zgodę na
wydłużenie czasu naprawy lub skorzystać ze zużytych części zamiennych. Słuchaj, masz dziurawy bak, ale on jest dziurawy w połowie, my mamy dziurawy bak, ale jest dziurawy na wysokości 3/4, więc możemy ci ewentualnie taki wymienić, albo auto zostawimy na Ale będą teraz ciekawe w tych warsztatach rozmowy. Panie, ale to nie jest oryginalne. Nie no, oryginalne, nówka, no nie oryginalne, przecież widzę, nieoryginalne, tak? Na oryginalnym to było coś, nie? Panie, jak chce pan oryginalne, to pan 4 lata. Bierze pan czy nie? Ja 4 lata to może nie dożyję, nie? Bo hobby już koło 60. No to pan bierze, nie dyskutuj. Nie? Ojej, ale to dostępność części. No będą, wiesz, no będzie w tym momencie jak na tych, z tymi samolotami. Będą jakieś firmy, które będą zajmowały się rozbieraniem samochodów zachodnich na części. Tak. Taki będzie kanibalizm. Ale to słuchajcie, to jeszcze nie jest najlepsza wiadomość. Najlepsza wiadomość moim zdaniem to jest ta, którą właśnie wam przeczytam, czyli ta z okładki. Szok i niedowierzanie. Rosjanom nie udało się wykonać planów. Państwowy koncern Rostek w ramach kompleksowego programu rozwoju przemysłu lotniczego do końca roku 2023. No niestety nie udało im się zbudować 3 samolotów pasażerskich, Tu-214, gdyż taki był plan, tak, 3. Wchodzące w skład korporacji kazańskie zakłady lotnicze zakończą w tym roku dostawę i budowę jednego samolotu, dobrze słyszycie, według jednego ze źródeł odbiorcą tego jednego wyprodukowanego Tu-214 będzie specjalny skład lotniczy Rosja, który przewozi najważniejszych urzędników państwa, w tym prezydenta. A, w sensie jeden zrobią i tylko dlatego, że dla prezydenta. Brzmi logicznie. Wśród klientów Tu-214 znajdują się takie firmy jak UVT Areo oraz Aeroflot. Nie ma jednak wiążących kontraktów na ten samolot. I tak na przykład Aeroflot wyraził zainteresowanie zakupem samolotu pasażerskiego, ale tylko z kabiną dla 2 członków załogi i stewarda. Rostek wyraził gotowość. Oni stworzą taką modyfikację, ale jej testy rozpoczną się nie wcześniej niż w 2026 roku. No tak, już za momencik, 3 lata szybko zleci. Jednocześnie Tu-214, zdaniem ekspertów lotniczych, pod wieloma względami jest gorszy od nowego samolotu pasażerskiego, nad którym pracują Chińczycy, a którzy to Chińczycy wyrzucili Rosjan z programu wspólnego samolotu. Rosyjski samolot ma na przykład niską wydajność paliwową, brak produkcji seryjnej oraz krótszy zasięg lotu. Dodam od siebie, że silniki bez serwisu mogą też latać krócej niż amerykańskie samoloty. Te wyniki, o ile dobrze pamiętam, chyba są 10-krotnie słabsze od rosyjska technika. I teraz słuchajcie, bo mam cytat dla was. Prawdopodobnie nie będzie to najpopularniejszy samolot, ale cieszy się on również zainteresowaniem w kwestiach bezpieczeństwa narodowego i obronności ze względu na jego niezależność od importu. I tak mówi Fedor Borysow, ekspert w Instytucie Ekonomiki, Transportu i Polityki Transportowej Wyższej Szkoły Handlowej, Szkoła Ekonomiczna. Taka długa nazwa. A czytajmy między słowami, może to jest technologicznie glina i patyki, ale to jest nasza glina i patyki. Ale to też nie koniec sukcesów Rostek. Przypominam, na początku listopada okazało się, że Rostek nie będzie w stanie dostarczyć Aeroflotowi 2 samolotów SSJ-100 przed końcem tego roku ze względu na problemy z bezpieczeństwem samolotu. Samoloty z rosyjskim silnikiem FD-8, które mają zastąpić francuski SAM-146, zostaną dostarczone nie wcześniej niż w połowie przyszłego roku, a regularne loty na nich rozpoczną się najwcześniej pod koniec 2024 roku. Jeżeli chcecie więcej, proszę bardzo. Także problem z silnikiem IL-114-300, który w tym roku miał zastąpić przestarzały AN-124. Rząd musiał jednak przesunąć terminy dostaw na koniec roku 2025. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przyznaje, że IL-114-300 zostanie przekazany liniom lotniczym,
słuchajcie, dopiero w 2026. No i to jest optymistyczna prognoza według nich. Według Oliviera Weymana na początku 2023 roku linie lotnicze dysponowały 736 samolotami. Często pytaliście, ile tych samolotów jest pasażerskich. No to na początku tego roku było 736, ale już w 3 najbliższe lata liczba latających samolotów prawdopodobnie spadnie o połowę. Czyli zredukują sobie tam około 350, 370, zobaczymy. Teoretycznie według Władimira Putina i szefu Rosteka już za 1,5 roku Rosja zacznie się pozbywać zachodnich samolotów pasażerskich. Ja myślę, że tu ona nie zacznie się pozbywać ich, tylko te samoloty zaczną się prędzej pozbywać Rosjan, gdyż no, nie mają w ogóle alternatyw z tego, co widzimy. I aby rozwiązać problem, Kreml żąda odtworzenia przemysłu lotniczego od zera technologicznego i zwiększenia produkcji samolotów cywilnych, słuchajcie, 46-krotnie do 90 sztuk rocznie. Tu chyba raczej 90-krotnie, gdyż okazało się, że wyprodukowali jeden. Dekretem ich oczywiście Putin atakuje. Dla porównania, XXI wiek, Rosja nigdy nie produkowała więcej niż 40-50 samolotów cywilnych rocznie, bez sankcji, więc teraz chcą to podwoić. I nawet pod koniec ZSRR, pod koniec lat 80. fabryki rosyjskie produkowały nie więcej niż 60-70 samolotów rocznie, więc tu też chcą przebić ten wynik i go utrzymać przez najbliższe kilka lat. Powodzenia. Ja przypominam, że są plany do 2030 i tutaj te plany są też publikowane przez polskich ekspertów, że Rosja tyle będzie produkować. A tak jak widzicie, te plany w przypadku rynku cywilnego no, przykładają się tak jak 1 do 100 czy do 90 i można powiedzieć, ok, być może Rosjanie produkują teraz na ten rynek wojskowy, ale nie łudźcie się, na rynku wojskowym dane, które zdobywamy i które pochodzą, są takie same problemy, są takie same wyzwania, a więc nie mylić danych z prognozami rosyjskimi i z planami, bo to, co Rosjanie mówią, że w przyszłym roku zostanie zwiększona liczba, będą nowe dywizje, flota, tam cuda, wianki, to są plany. Zobaczymy, jaka będzie rzeczywistość. Być może nie będzie aż tak źle jak na rynku cywilnym, no ale tak dobrze jak w planach to nigdy nie będzie. I druga rzecz, ja się tak zastanawiam, może to jest taki nurt ekologiczny w Rosji, jakiś działa lobby ekologiczne. No jak no, samolotami zabijają ptaki. No, żeby chronić te ptaki. To może. Bo jak będzie mniej samolotów latać i będzie mniej produkować, a nie będzie z zachodu można ściągnąć i z Chin, to może będzie właśnie lepiej. Chyba że zmodyfikują. No i też zobacz, samoloty to jednak duży ślad węglowy. Ja myślę, że najbogatsi Rosjanie zmodyfikują jakieś łabędzie i będą na nich latać. Tak. Na gryfach. Na gryfach. Tak. Na gryfie przejażdżka. Dobrze, dziękujemy. Dziękujemy, miłego dnia życzymy. Miłego dnia. Do usłyszenia. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć.